Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy zestaw, który wygląda bardzo niepozornie, ale kosztuje tak, jakby w środku była cała Rada Jedi w wersji limitowanej. Bo w środku mamy tę jedną figurkę, przez którą cena poszybowała jak ceny papieru toaletowego w marcu 2020 roku. No i powiem szczerze, to jest ten moment, kiedy patrzysz na zestaw, potem patrzysz na portfel, a portfel patrzy na ciebie i to z żalem. Bo to nie jest duży model, to jest taka paczka z niespodzianką, gdzie niespodzianką jest to, ile zapłaciłeś. No ale nie ma co. Ayla Secura w świecie LEGO działa na fole jak promocja na grilla w maju. Nie potrzeba logiki, wystarczy tylko impuls. A ja oczywiście też zrobiłem to, co każdy Apple zrobiłby w tej sytuacji. Kupiłem. I dzisiaj właśnie zobaczymy, czy było warto. Zapraszam. No i proszę Państwa, Ayla Secura, gwiazda tego zestawu. Powód, dla którego cena rośnie szybciej niż czynsz w dużym mieście. Ta figurka wygląda tak dobrze, że jak ją postawisz na półce, to inne minifigi zaczynają mieć kompleksy. Nadruki, sztos, kolory, żyleta. Po prostu figurka klasy premium. Taka, na którą nawet Vader nie potrafiłby wynegocjować rabatu. Muszę powiedzieć, że naprawdę wygląda pięknie. No i ten klasyczny niebieski kolor. Jakby ktoś ją pomalował farbą z marketu budowlanego w kolorze błękit Jedi numer 4. A ja myślałem, że ten kolor to efekt uboczny złej diety. A tu mamy naszego dzielnego klona. Typ, który wygląda jakby właśnie wrócił z 8-godzinnej zmiany na froncie i dowiedział się, że ma jeszcze nadgodziny. Uwielbiam tę figurkę, bo ma przepiękny vibe. Taki wszystko w porządku, tylko psychika już nie. Nadruki super, hełm elegancja. Wygląda jak ktoś, kto ma w życiu tylko jeden cel. Przetrwać tydzień bez raportowania strat w oddziale. Taki typowy pracownik korpo, tyle że z blasterem. No i do czołgu pasuje wręcz idealnie. Wygląda jakby nim faktycznie dowodził, a nie jakby przypadkiem się tu znalazł. Ten klon ma w oczach to, co wszyscy twoi mechanicy widzą w twoim aucie. Rozpacz i rezygnację. A tutaj mamy dwa dzielne droidy ustawiane razem na jednej podstawce, bo osobno prawdopodobnie przewróciliby się od podmuchu wiatru albo własnej myśli. To jest absolutnie najbardziej nieudolny duet w galaktyce. Coś pomiędzy kabaretem a parą gości, którzy pierwszy raz przyszli do pracy i nie wiedzą, gdzie jest wejście. W filmach strzelali tak celnie, jak ja parkuję równolegle, więc ich obecność w tym zestawie dodaje klimatu. Jak patrzę na nich obok siebie, to serio wyglądają jak dwóch kumpli z roboty, którzy stoją i czekają, aż ktoś mądrzejszy im powie, co mają robić. Dynamiczny duet opóźnień. Jeden myśli o 3 sekundy za wolno, a drugi o 4. No dobra, czas na budowę. Czyli moment, w którym udaję, że wiem, co robię. Klasyka. Zaczynamy składanie tego cudownego czołgu, który, bądźmy szczerzy, wygląda jakby Imperium projektowało go na przerwie obiadowej. Ale wyszedł im zaskakująco fajny. Wiecie, to wszystko wygląda trochę jak życie studenta. Zaczynasz z entuzjazmem, masz plan, jesteś pewny, że w pół godzinki się uwiniesz. A po 10 minutach siedzisz i zastanawiasz się, czy przypadkiem nie pomyliłeś kierunku życia. Każdy element ma swoje miejsce, teoretycznie. W praktyce mój stół wygląda teraz jak akademik po sesji. Pełno części, zero logiki, a w tle decyzje, których będę żałował już jutro. Ale powiem wam jedno. Przy LEGO przynajmniej wiem, czemu coś odpada, bo ja to źle złożyłem. W przeciwieństwie do mojego auta, tutaj wszystko odpada samo. Nawet na postoju. Twoje auto trzyma się tylko na nadziei i taśmie izolacyjnej. Hej, nadzieja to też paliwo, drogie, ale działa. A wracając, składanie tego czołgu jest czymś, co przypomina mi pewną życiową prawdę. Człowiek dorasta, dojrzewa, zdobywa doświadczenia, staje się niby poważniejszy. A w środku dalej siedzi to samo dziecko, które na pierwszej komunii marzyło o LEGO. Pamiętacie swoją drogą te koperty? Najpierw myślisz, ho, bogactwo, będzie jakieś LEGO Pirates czy LEGO Castle. A potem połowa tych kopert tajemniczo znika. Albo całość. Jakby Imperium przechwyciło je w nadprzestrzeni. Nigdy już ich nie zobaczysz, a jedynie co usłyszysz to synku, kiedyś zrozumiesz. No i proszę, zrozumiałem, bo teraz kupuję zestaw, patrzę na cenę i mam dokładnie to samo uczucie. Gdzie są moje pieniądze i czemu już ich nie ma? Przy twoich zdolnościach ten czołg powinien mieć tryb autodestrukcji. Na wszelki wypadek. Spokojnie, Vader, jak coś wybuchnie, to tylko moja cierpliwość. No a potem przychodzi czas na te małe panele, te drobne elementy i tu pojawia się piękno LEGO. Ten czołg wygląda solidnie, ale jak wystawisz go na słońce na balkonie, to rozpadnie się szybciej niż plany inwestycyjne w PRL-u. I szczerze, to jest fajne.
Bo ja wiem, że jak coś się rozleci, to wrócę do stołu i to naprawię. Nie jak wtedy, gdy w PRL-u pół Polski składało meble, a brakowało 4 śrubek. Nikt nie pytał czemu. I tak składam, kombinuję i nagle patrzę, wow, zaczyna wyglądać jak prawdziwy czołg. I nie jak moje pierwsze podejście, gdzie wyglądała jak rekonstrukcja po huraganie. Przy tobie nawet droid bojowy wygląda jak inżynier NASA. Ale za to ja mam serce do budowania, a głowa, no cóż, no musi czasem trochę dogonić. No ale proszę bardzo, udało się. Czołg stoi jak trzeba. Szkoda tylko, że moje życie nie ma takiej instrukcji krok po kroku. U ciebie nawet życie z instrukcją by się wysypało na stronie 3. Czołg bojowy Republiki, czyli pojazd, który wygląda jakby ktoś próbował zbudować kosiarkę do trawy, ale mu się omsknęła ręka i przypadkiem zrobił czołg. Z przodu mamy no prawdziwy pancerz, taki, który wygląda jakby w wolnych chwilach robił za klin do drzwi w Republice. Czołg jest tak kanciasty, że mógłby przejść castingi do Tetrisa. Pod kątem wygląda trochę jak pojazd, który sam nie wie, w którą stronę chce jechać, więc jedzie tam, gdzie popchnie go grawitacja. A te boczne płytki idealne do odbijania wszystkiego, od laserów po spojrzenia sąsiadów. Ten pancerz wygląda stabilniej niż twoje decyzje życiowe. Haha, bardzo śmieszne. Z tyłu mamy klapę, która wygląda jakby prowadziła do mini lodówki na termosy Jedi. W środku miejsca niewiele, ale na tyle, żeby powiedzieć, to nie jest luksus, to jest wojsko. Ale największe złoto to te górne działa. Wyglądają jakby ktoś wziął rurki od odkurzacza i powiedział, dobra, jak to wystrzelimy w droidę, to zadziała. No i działa. To jest broń, która wygląda jednocześnie groźnie i jakby można było na niej suszyć skarpety i gacie. Profil boczny czołgu, klasyka Republiki. Po co robić coś aerodynamicznie, skoro można zrobić coś pancernie? I jeszcze zawieszenie, które mówi, przyjadę przez wszystko poza twoim krawężnikiem pod blokiem. Jak typowy pojazd z PRL-u w wersji kosmicznej. Zdolny, dzielny i niepraktyczny. No dobra, czas to podsumować. 75-182 to jeden z tych zestawów, na które patrzysz i od razu wiesz, że płacisz za figurkę, a czołg dorzucili ci jako prezent do zestawu. Serio, Lego mogło powiedzieć, kup figurkę, a my dorzucimy ci tamkę gratis, bo tak nam leży na magazynie. No ale już tak całkowicie na serio, trzeba uczciwie powiedzieć, że sam sobie model jest naprawdę bardzo ładny, zgrabny, dobrze zrobiony i świetnie wygląda na półce. No i wcale nie robi wstydu obok takich większych zestawów. To taki pojazd, który mówi, nie jestem ogromny, ale mam charakter. Figurka Eli, wiadomo, absolutny sztos, to ona tutaj robi show, robotę i sprawia, że zastanawiasz się, czy kupujesz Lego, czy inwestujesz w akcje na rynku minifigów. Osobiście uważam, że jest to jedna z ładniejszych figurek z uniwersum Star Wars i jedna z moich ulubionych. Jako ciekawostkę mogę dodać, że pojawiła się ona wyłącznie w tym jednym właśnie zestawie. No i tak na serio, jeżeli kochasz Republikę, lubisz dobre minifigi i nie boisz się, że ktoś zapyta, dlaczego to tyle kosztuje, to warto. No i osobiście mój portfel po zakupie zrobił mi rozkaz 66 na resztę oszczędności. No ale trudno. Dla Eli można. No i to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Cześć. No świetnie. Chciałeś mnie wyciąć z zakończenia. A ostatnie słowo ma należeć do mnie, a nie do jakiegoś brudacza. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, że przyszliście tu dla mnie. To ważne. Dla statystyk i mojego ego.